Zapraszamy na drugi odcinek z Algarve, w którym pokażemy kilka niezwykłych miejsc, które udało nam się zwiedzić w ciągu jednego dnia. W tym odcinku pokażemy Wam naturalną formację skalną tworzącą łuk Arco de Albandaira, wyłaniającą się z wody formację skalną przypominającą łódź podwodną Yellow Submarine, kaplicę Ermida de Nossa Senhora da Rocha, słodkowodny obszar podmokły Lagoa dos Salgados i kilka pięknych plaż. Jest kolejny dzień, 23 września, godzina 11. Zaparkowaliśmy auto i idziemy w stronę Praia de Albandeira. Plaża Praia de Albandeira to stosunkowo niewielka plaża z drobnym i złotym piaskiem. Na miejscu jest bar i toalety. Aby dotrzeć do piasku, trzeba zejść po schodach. Plaża ma około 80 metrów i podzielona jest na dwie sekcje przez skalisty występ. Bezpłatny parking znajduje się przy drodze do plaży. Dookoła plaży mieszczą się malownicze skały. Z plaży wychodzi krótki, naturalny tunel w skale, który prowadzi do maleńkiej plaży, do której można się dostać tylko podczas odpływu, aby podziwiać z dołu naturalną formację skalną tworzącą łuk Arco de Albandeira. W pobliżu znajduje się tylko jeden hotel, Suites Alba Resort and Spa. Plaża ta służy również jako kąpielisko dla turystów przebywających w tym hotelu. Można wybrać się na spacer szczytami okolicznych klifów. W porównaniu do pobliskich plaż Marinha, Benagil i Carvoeiro, plaża Albandeira jest stosunkowo nieznana. Bar Pirata. Arco de Albandeira to piękna naturalna formacja skalna zerodowana przez wiatr i morze. Łuk ma wysokość około 20 metrów i rozciąga się na około 10 metrów.
tu taki wielki otwór. Jest ogrodzony wokół. No na pewno. Nie wygłupiaj się. Dziura wulkaniczna. Jedna. A tutaj druga. Proszę uważać tutaj. Nie musisz tak wszystkiego. To jest... Dużo statków, kajaków tutaj przypływa. Olbrzymia dziura, otwór skalny. Idziemy wzdłuż krawędzi otworu. Praia do Barranquinho jest mała i odosobniona. Duża wysepka znajduje się tuż przed nią, około 85 metrów od brzegu. Obok znajduje się większa plaża, Praia da Malada do Barasso, która jest dostępna tylko łodzią. Nie ma parkingu bezpośrednio przy tych plażach. My zaparkowaliśmy auto przy Praia de Albandeira i szliśmy ścieżkami wzdłuż klifu, by zobaczyć z góry te dwie plaże. A tam byliśmy przed chwilą. Przyszliśmy na drugą stronę plaży. Jesteśmy przy Algar da Albandeira. Tutaj jest jeden otwór, a tutaj jest drugi. Yellow Submarine. Wracamy do auta. Jest godzina 13:20. Spędziliśmy tutaj 2,5 godziny prawie. Parking się zapełnił. Jedziemy dalej. Dojazd tutaj jest taką wąską uliczką. Jedzie ciuchta wycieczką. Auto zaparkowane. Jest tu duży, pusty parking. Na dole cały zapchany. A na dole cały Idziemy zapchane. kupić czapkę. I potem idziemy w stronę Praia de Nossa Senhora da Rocha.
takiego konika kolorowego mijamy. Michał zakupił kapelusz w tych straganach poniżej. Tak się prezentuje. I idziemy na klify, na plażę. Ermida de Nossa Signora da Rocha to kaplica, która znajduje się na cyplu między plażami Praia de Nossa Signora da Rocha i Praia Nova. Drzewo przy kaplicy i okna kaplicy są ozdobione sznurami muszli. Ciekawe. Ada Marcin. Duża plaża. No. Praia Nova to stosunkowo duża plaża otoczona klifami, rozciągająca się na około 300 metrów długości. Jedynym dostępem do plaży są strome schody, które znajdują się w tunelu w klifie i są nieco ukryte w pobliżu środka plaży. Podejście do wody jest łagodne i zachęcające, z piaszczystym dnem przeplatanym okazjonalnie kamieniami. Plaża znajduje się w pobliżu kaplicy Ermida de Nossa Signora da Rocha. Plaża nie ma nadzoru ratownika, restauracji ani żadnych udogodnień. Praia de Nossa Signora da Rocha to stosunkowo mała plaża o długości 100 metrów i szerokości 40 metrów, położona między klifami. Parking znajduje się w pobliżu cypla na ulicach nad plażą. W sezonie kąpielowym istnieje możliwość wypożyczenia markiz i leżaków, a kąpielisko jest pod opieką ratownika. Na miejscu znajduje się także restauracja z widokiem na plażę specjalizująca się w świeżych rybach. Auto zaparkowane i idziemy zobaczyć słodkowodny obszar podmokły z ptakami Lagoa dos Salgados. A tamte schody do góry prowadzą na plażę. Lagoa dos Salgados to słodkowodny obszar podmokły, znany z ogromnego bogactwa ornitologicznego. Jest to jedno z najbardziej fascynujących miejsc do obserwacji ptaków Algarve. Lagoa dos Salgados jest typową laguną przybrzeżną, zbiornikiem wodnym otoczonym roślinnością wodną i oddzielonym od morza rozległym, nieprzerwanym kordonem wydm. Obszar ten znajduje się u zbiegu dwóch małych strumieni, które zasilają mokradła podczas krótkiej i nieregularnej pory deszczowej. Idziemy teraz na plażę Praia Grande de Pera. Praia Grande de Pera. Dość mocno wieje. Na plaży jak też bez klifów. Laguna zajmuje powierzchnię około 50 hektarów i jest stosunkowo płytka, co sprzyja obecności szerokiej gamy ptactwa wodnego. Wschodni brzeg laguny biegnie wzdłuż pola golfowego obejmującego kilka sztucznych stawów i małych jezior, natomiast po stronie zachodniej laguna jest otoczona polami uprawnymi. Jedziemy dalej. Tak wygląda parking Beach Castello, gdzie zostawiliśmy auto. Bardzo ciężko tutaj o miejsce wolne.
Duże tutaj są całkiem. Praia do Castello to mająca ponad 100 metrów szerokości plaża piaskowa otoczona klifami. Nazwa plaży oznacza plaża zamkowa. Niektórzy mówią, że nazwa pochodzi od dużej skały w wodzie po wschodniej stronie plaży, która przypomina zamek. Innym wyjaśnieniem jest to, że nazwa pochodzi od XVI-wiecznej wieży obserwacyjnej, która obecnie jest w ruinie. Plaża strzeżona jest przez ratownika podczas sezonu kąpielowego. Do plaży prowadzą krótkie drewniane schody. Plaża oferuje szereg udogodnień, takich jak parking, toalety, leżaki, bary i restauracje. W sezonie kąpielowym większość plaży pokryta jest wiklinowymi parasolami i leżakami do wynajęcia, ale zawsze jest część dla tych, którzy przynoszą własne ręczniki. No i idziemy się przejść dalej tą drogą tam, wzdłuż tych klifów. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Bardzo ciekawa skała, chyba to jest Pieskowiec. Aby dostać się do plaży Praia da Fraternidade, trzeba przejść krótki spacer. Ta ukryta niewielka plaża znajduje się tuż obok większej i bardziej znanej Praia do Castello. Na plaży nie ma ratowników ani udogodnień. Tutaj jest Praia da Fraternidade, a tam dalej jest Praia da Mare das Forzas. Praia da Mar de Porques znajduje się między stromymi klifami i ma dziki i nieskażony wygląd. Na plaży nie ma ratowników ani udogodnień. W tym miejscu widzimy zejście do Praia da Coelha. Wyjeżdżamy z parkingu. Tutaj też auto stoją przy drodze. No jeszcze tam były jakieś miejsca. Albo tutaj. Albo tutaj wzdłuż drogi. Parking jest spory.
Auto zaparkowane, a my idziemy w stronę Praia de São Rafael. Jesteśmy przy plaży Praia de São Rafael. Widzimy całkiem ładna plaża, fajne formacje skalne. Praia de São Rafael to w całości piaszczysta i otoczona klifami plaża, podzielona na dwie części. Część z leżakami i bez. Plaża jest mniej zatłoczona niż kilka innych plaż w pobliżu Albufeiry. Tuż przy plaży znajduje się restauracja.